Wiesz, im bliżej końca właściwie, nie końca, a całego apogeum tej sprawy, tym jest trudniej. Ja będę się starał właśnie mówić tak, jak było wtedy, jakoś tak z dystansem na sucho, a dopiero potem będę mógł o jakieś szczegóły uzupełniać, dlatego że mój punkt widzenia się zmienił i to jest zresztą niejednokrotnie, bo jest litością i dla obojga ich, dla niego, dla niej, dla siebie przede wszystkim. Także to będziemy później wszystko jeszcze na ten temat omawiać. A teraz na co? No skończyliśmy na tym, że nasze drogi się rozstały w wieku 18 mniej więcej lat. Może 19 jeszcze się gdzieś tam widzieliśmy, a później już tylko pojedynczo widziałem właśnie Gosię gdzieś tam z wózkiem chodzącą. Ale tak jak mówiłem, no pytam się, co u Gosi? Nie, ona przepadła, ona jest uzenka i nie wiem. No i właśnie, no tak jak chciała mieć to dziecko, no to szybko zaszła w ciążę, no, ledwo to skończyła liceum, a tutaj, no nazwijmy go biznesmen, może nie, ale jakiś tam człowiek z gastronomii się parę lat starszy zainteresował, no to wiesz, jak to jest, ktoś ma kasę, prowadzi jakiś bar czy coś tam, no to poleciała na to, tym bardziej, że no to daje jakieś stabilizację i zaplecze takie właśnie pieniężne. Może nie nastolatka, ale no, ileś pewnie się znali, a może i nie. No to licealistka, no to właściwie prawie nastolatka. Więc to jakoś tam poszło. No to tutaj, tak jak mówiłem, ja miałem też super, ale żona poroniła. Ja byłem w tym pożarze Charistoczni w 1994 roku. Potrzebowaliśmy tego spokoju, rozwiedliśmy się bardzo ładnie z jedną sprawą rozwodową. Po ugodzie jeszcze pogadaliśmy, wyszliśmy z kawy i nasze drogi się rozeszły. Później się widzieliśmy po 14 latach na montażu filmu. To już mówiłem. Dobra, bo muszę się tak jeszcze wprowadzić. Zresztą nie każdy będzie oglądał pierwszy odcinek, a warto, bo tam jest cała historia właśnie sprzed 30 lat, do której wracamy z Gosią właśnie po tym czasie i tu się zaczyna ta tragedia. No i ja sobie właśnie tak żyję po tym pożarze, jestem 2 lata na zwolnieniu, bo nie mogłem pracować, musiałem nosić tą rękawiczkę, uciskałem ją zresztą zakaz, bo tam jeszcze te żywe rany wcześniej były. No i potem co się dzieje? Dostałem trochę odszkodowania, to założyłem sobie, zresztą ja jestem niedoszłym muzykiem, to też kupiłem sobie fajne klawisze, trochę zwiedziłem Europy, założyłem sobie działalność wideofilmowanie, tak zwane kamerowanie, czy byłem kręciołem, ale to zawsze, no, chałtury, ale kasa z tego była. Nie tylko chałtury, bo były różne fajne sympozja, albo właśnie oprócz wesel, no to były studniówki, to zawsze coś innego, czy czasem nawet smutny pogrzeb. No ale była praca, była fajna praca, sam sobie byłem szefem, była kasa i dużo wolnego, no, poza montażem, nie? No to nie oddawałem, że byle jak tam taśmy, jak dawniej było, że facet z ramienia z kasety wielkiej, z kamery wielkiej oddawał kasetę i mówi, to już tutaj jest gotowe, nie? I 4 godziny takiego materiału nudnego, więc ja to robiłem od razu już teledyski, żeby to było ciekawe. No i tak sobie fajnie właśnie żyłem, miałem kapele jakieś tam rockowe, garażowe i tak dalej. Trochę sobie grałem, trochę nie. Przychodziłem na te wesela. I tutaj właśnie tu się zaczyna też mój problem, nie? Problem z uzależnieniem, bo miałem bardzo mocne kompleksy na punkcie właśnie rąk, twarzy. Ja się wylizałem z twarzy, tu mi tylko została mała rana i coraz częściej sięgałem. Tutaj nie ma co ściemniać, bo to ma być prawdziwe opowiadanie, prawdziwa historia. No i popadłem w alkoholizm. To oczywiście nie z dnia na dzień, tylko to się rozciągało bardzo długo w czasie. I te wesela właśnie no, były bardzo mi po drodze, nie? Że panie kamerzysto, żeby się dobrze montowało i flaszeczkę czy dwie do domu. No ale to ja sobie sam przeszkadzałem. Ja miałem taki komfort picia, że właściwie to ja nikomu nie przeszkadzałem. Miałem jeszcze potem taką właśnie fajną wokalistkę. 5 lat byliśmy ze sobą, ale no właśnie i to jest to, nie? Tak jak ludzie czasami mówią, no fajny jest ten Rafał, tylko żeby nie pił. No i właśnie tak było. I jedno spotkanie takie smutne tam w parku, do dziś pamiętam.
No, dziwne, że ja nie pamiętam. 5 lat to już szmat czasu, to jak małżeństwo. Wszędzie byliśmy, w różnych miejscach Europy i na jachtach tu na Mazurach. Bardzo fajny to był czas. No ale właśnie, że powiedziała mi uczciwie, że nie może, no, że za dużo sięgam po te browary, nie? Bo to jeszcze były piwa. Także tak to się rozkręcał mój alkoholizm. Potem, potem właśnie miałem tam różne jakieś związki, potem się wyniosłem z osiedla, mieszkałem gdzie indziej u takiej panny. Tutaj nie ma co tam imion wsypać, bo to jest bez znaczenia. Długo mieszkałem na tamtym osiedlu, bo wróciłem i tak dalej, i tak dalej. Jakoś tak właśnie minęły te 30 lat. Byłem w tym czasie też, mieszkałem w mieszkaniu po babci na innej dzielnicy. No, byłem też w tym czasie na 2 terapiach, bo no, nie dawałem sobie rady. To było zapijanie moich właśnie emocji, moich uczuć, nie? Ten wstyd z tymi oparzonymi łapami. Ja do dzisiaj ją chowam. Uczyłem się nawet pisać lewą ręką, zawsze mi to przeszkadzało, nigdy nie mogłem się pogodzić. Już ja widziałem śmierć w oczach. Właśnie tutaj Zenek jest na tyle bezczelny w tych swoich wypowiedziach piętnujących mnie, bo no, wiesz, no, podważa moje uczucia. Mówię, tyle lat minęło, a to ja jeszcze pożarem żyję. No to gówno wiesz o życiu. No to ci nie życzę, żebyś miał za chwilę traumę, bo coś ci się stanie w twoim życiu. Nie bądź taki kozak i chojrak, bo sam pije co piątek flachy i wiesz, i udaje świętego, oprócz 40 dni postu. No to tyle też się dowiedziałem. I tutaj, tu się zaraz zacznie właśnie nastawianie, bo to jest tak skomplikowane, mi tutaj trudno jest bez emocji jakichś takich opowiadać, to jest tak skomplikowane, że nie wiadomo jak to ugryźć. W każdym razie wylądowałem na ulicy, bo tu musi być szczerość do końca. Wylądowałem na ulicy, byłem takim niebieskim ptakiem, wylądowałem, stroniłem od różnych grupek jakichś takich na ulicy. Zawsze sobie sam radziłem. Komunikacja miejska, klatka schodowa, czy u kolegi kątem to najczęściej. Ale też byłem w takim ośrodku, w którym mi było nie po drodze zupełnie, bo nie miałem tam swojego towarzystwa. Tam było bardzo źle, ale to jest inny już temat. Tutaj trzeba w skrócie to wszystko opowiedzieć. I właśnie kiedy się wydostałem stamtąd, bo bardzo chciałem, poznałem tam panią animatorkę. To już o tym jest książka, bo na 5. rocznicę 3 lata temu napisałem książkę właśnie o tym, aby zrozumieć tą chorobę. Dla niektórych to jest, wiecie, że jakby chciał, to by nie pił. No to tak właśnie nie jest i tam przemycam tą wiedzę alkoholową, bo to jest na podstawie mojej biografii. No i kurde, ciężko się tyle faktów przypomina, to się mówi. No, wyprowadziliśmy się, ale też nam nie było za bardzo po drodze, bo ja jeździłem na wózku inwalidzkim, straciłem nogę, przypiłem ją po prostu. Z mojej rany zrobiła się duża w wyniku zaniedbania. Mi ją po prostu już no nie dało się, byłem na najsilniejszych antybiotykach, jakie tylko są, pod kroplówkami. Pamiętam jak dzisiaj jeszcze byłem otumaniony alkoholem, jak lekarz mi mówi, tniemy albo do piachu. No to mówię, no to tniemy, no chcę żyć jeszcze. Nie? I to jeszcze mnie tak nie opamiętało. To dopiero właśnie ta miłość do Laury tak zwanej, też zmienione jest imię w książce i to piękna historia, wspaniała historia, która też mogła się świetnie romantycznie i happy endem właściwie trwać, a nie skończyć. No ale nam nie wyszło, ale to już zupełnie też inny temat. Tutaj się nikt nie pożarł, jakby tylko potem mi powiedziała, że była z litości. To w ogóle to jest jeszcze taki horror, inny temat, że ja byłem akurat w Anglii na chwilę, dostałem SMS-a właśnie takie z taką treścią, zamiast normalnie jak dorośli porozmawiać, że to ją przerasta, że facet na wózku. Ja widziałem, że ona ma aspiracje do przystojniaka wysportowanego, bo widziałem jej wcześniejszego faceta. No i że był zaradny fizycznie i tak dalej. Ale to jest zupełnie coś innego, nie w tą stronę. Jakby ktoś chciał więcej i będzie zainteresowanie,
to mogę to wszystko poopowiadać, bo to już było właśnie na kanale, który otworzyłem w 20 roku. Test misja i to jest początek całej tutaj gehenny i tej huśtawki, takiej turbulencji emocjonalnej. Ale to jeszcze tak, no to wyszedłem, to w 18 roku poszedłem na pokój, bardzo fajnie, samodzielnie sobie tam działałem. Byłem bardzo szczęśliwy, że pozbyłem się tego takiego piętna bezdomności, że to, no w zasadzie to jest też fajne, bo jak ktoś mówi, że ma mieszkanie na przykład na kredyt, nie? I ktoś mówi, to i tak jesteś jak bezdomny, to nie jest twoje mieszkanie. Ja się tak pocieszałem, że skoro wynajmuję, to właściwie też nie jest, to też nie jest moje i tak samo jak tamten, co ma na kredyt. No ale jest taka namiastka, można powiedzieć, że już ma się swój pokój, nie? Że nie jest się z tymi różnymi ludźmi. No i teraz historia wygląda tak, że w 19, bo akurat wynająłem jeszcze z Laurą, ale się potem rozstaliśmy, więc to ja wynająłem w 19 i zająłem się muzyką do ciężkich wierszy, właśnie sinusoidalnych, ciężkich, bardzo wierszy Kamila Krzysztofa Baczyńskiego i opracowałem 13 utworów muzycznie. Porobiliśmy dosłownie z Agnieszką kilka występów. Się zamyślam i słowa mi uciekają, bo to jest tyle tej historii, że tych odcinków było milion. Oczywiście tylko tak się mówi, no nie milion, ale więcej. I wystąpiliśmy dosłownie tylko kilka razy. Szkoda tego, bo to by się rozwinęło. Natomiast dopadła nas pandemia. Nie? I zaraz były maski, zaraz były te lockdowny. Założyliśmy stowarzyszenie. Celem było właśnie, to było zacne, to było piękne. Chcieliśmy przez kulturę i sztukę docierać do ludzi wykluczonych. Właśnie do bezdomnych, do ludzi uzależnionych, czy od alkoholu, czy od narkotyków. Ja mogę o tym mówić, bo Agnieszka jest dzieckiem DDA. Mamy w dwie strony kompletne zezwolenie, imię też niezmienione. Także tutaj śmiało, jasno można mówić o tym i to byłoby świetne, bo chcieliśmy tymi utworami i poprzez prelekcje, przez rozmowę dwóch doświadczonych osób docierać do tych właśnie pokrzywdzonych, nie? Poniekąd przez los. No i dobra, no to 19 rok trwa sobie ta pandemia i kurde mówię, cholera jasna, tej telewizji mi tak brakuje, ale tutaj tak, tu jestem kulawy, kulawy. Ja w 15 roku straciłem nogę, w 18 roku stanąłem na nogi, bo po 3 latach jeżdżenia wózkiem spotkałem, to też długi temat, spotkałem młodego kolesia w szpitalu i mówi, dlaczego ja nie chodzę? Dlaczego sobie nie załatwię nogi? Mówi, jak to? Normalnie. Staraj się o nogę, o protezę. Mówię, i to ciało obce, będę z tym chodził? I taki miałem niesmak, ale jak spróbowałem, byłem na przymiarce. Mówię, kurde, to jest to, dzisiaj bym się w życiu nie zamienił, ale nie i tak wiele rzeczy nie. To jest też inny jeszcze temat. Też wiele rzeczy nie mogę. To zaraz właśnie będę znowu naprawiał i tak dalej, i tak dalej. No dobra, i siedzę sobie tam właśnie na tym już osiedlu, na tym pokoju wynajętym i mówię, kurde, przydałoby się coś zrobić, skoro są te lockdowny, ta pandemia, to wszystko. Mówię, kurczę, jak gdybym założył kanał. Właśnie kanał o alkoholizmie, o bezdomności. Zakładam kanał. To był luty 20 roku, początek, jakiś 3 czy 7, nie pamiętam. I sobie ta test misja trwa. Właśnie sobie tak pomyślałem o swoim życiu, bo nie mogłem nazwy wymyśleć. Jakieś miałem takie, bo wiecie, jest tak dużo różnych nazw, jakiś powrót, jakiś tam, nie wiem, nieskończoność, coś tam, nadzieja, otucha, oaza. A ja mówię, kurczę, skoro tutaj trochę przeżyłem w tym życiu, czy ten Bóg, czy siła wyższa, czy jak to tam kto woli sobie tłumaczyć, i może ty mnie testuje na tej ziemi, cholera, no. Kurczę, to może ja mam jakąś misję tutaj. I tu mi się zaświeciła lampka.
testuję, tutaj mam test misja, no kurde, kapitalne. Zresztą dostałem parę listów od takich ludzi tam z marketingu czy skądś tam, którzy się na tym znają, że mam bardzo fajną, chwytliwą i transparentną nazwę. No tak, tylko że trochę to mi słabo szło, no ale to też jest kolejny inny temat. Nie? Zaledwie parę tysięcy subskrybentów, ale najbardziej cieszyło mnie to, że ludzie do dzisiaj zresztą, jesteśmy w kontakcie, wyszli na takie listy, ktoś tam mi mówi: Rafał, dziękuję, że jesteś, dzięki Tobie, dzięki Twojemu kanałowi wyszedłem z alkoholizmu. Nie, dzięki sobie, ale przy okazji dowiedziałeś się, że można i poznałeś mechanizmy tej podstępnej choroby. I właśnie to było fajne, że mnie to też podbudowywało, nawet jak 1, 5 osób. Poza tym to jest świetną autoterapią. Jeżeli się słyszy siebie, to robi się autokorektę, nie? Dociera do łba, co się tak naprawdę jeszcze wyczyniało, co wyczyniałem. I to było genialne w tej swojej prostocie, że mówisz na głos, tak jak teraz mówię, i sobie wszystko przypominam i uświadamiam sobie, jak było. Nie ma nic lepszego. Albo jak pisanie na przykład takich prac na terapię, na którą stawiam na terapię. No właśnie, no i wiele osób do dzisiaj mamy kontakt, też nie pije, jest fajowo. Jednak kiedyś trzeba ten płaszcz obmyć z tego błota i ja zmieniłem kierunek, nie ma się co w tym babrać, natomiast jestem instruktorem terapii uzależnień. Jak na złość, znając mojego właśnie pecha, są oferty pracy, są, owszem, właśnie wczoraj oglądałem w Bytomiu na przykład, gdzieś tam pod Szczecinem, no ale nie mogę się przenieść, to nie wchodzi w rachubę, nie ma nic w Gdańsku, no ale to jeszcze zobaczymy, jeszcze jest, no, ja pomysłów mam dużo. No i jest sobie ten 20 rok, no właśnie. I mija kilka miesięcy, to jakieś tam chyba jakieś życzenia do mnie przyszły, wielkanocne, bo to wiecie, to się tam wysyła po tych fejsach, no nie mailem przecież, bo skąd by człowiek znał maila, ale właśnie ten Facebook, nie? I od tej właśnie, ja nie pamiętam, czy w którą stronę to było, bo bym musiał zajrzeć do historii, nie? Ale natomiast się wysyła do różnych tam ludzi, tam czasami są proponowani, nie? No patrz, to skoro znam tą osobę, to przez tą tamtą, nie? No to się wysyła tam na Wielkanoc jakieś tam życzenia. Ale bez echa, no to nic tam, nikt się nie odezwał, zresztą często tak bywa. Ale za jakiś czas, ja nie pamiętam teraz miesiącami, bo to będziemy wszystko drenaować. Tutaj jest tych dokumentów, to jest tego wszystkiego masa, że to nie sposób w ogóle posegregować. To bez AI chyba się nie da. To jest multum, no, ale stos screenów z hejtem i z tymi całymi bluźnierstwami na mnie. I fakty, i pełno nagrań audio, bo z Messengera można to wszystko odzyskać. No i z WhatsAppa. Także to tutaj będzie w ogóle bezapelacyjnie, tutaj jestem górą akurat. I teraz odzywa się ktoś, że subskrybuje mój kanał, obejrzał 2 odcinki. Ojej, mój Rafcio.